wulkany wyrastające z płaskowyżu, odległe, niezamieszkane góry gegamskie. Ale muszę powiedzieć, że przymarzliśmy straszliwie. Także 3300 dało nam nieźle w kość. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym gadaliśmy, Czerwony Księżyc. Jedziemy i czujemy się malutcy. A jest już połowa września. Śnieg na wierzchołkach gór. Pasterze już wracają z gór w doliny. Czy zdążymy zobaczyć Armenię, zanim pogoda całkowicie się załamie? Drogi znikną pod kałużami i śniegiem? Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Od połowy maja podróżujemy w stronę Kaukazu, odkrywając po drodze mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Armenia jest jak granat. Z wierzchu twarda, kamienna, niedostępna. Pierwsze wrażenie jest takie, że Armenia to nie jest kraj do overlandingu. Wygląda jak kamienne muzeum. Pierwszy chrześcijański kraj na świecie. Monastyry starsze niż większość państw Europy. Kamienne krzyże, haczkary. Stojące samotnie na wzgórzach. Pięknie, a jest statycznie. Ale czy są to dzikie tereny do overlandingu jak w Gruzji? Postanowiliśmy to sprawdzić. Wjeżdżamy do Armenii ze wschodnich krańcy Gruzji. Pierwsze wrażenia to wszechobecne łady na ulicach i pozostałości architektoniczne Związku Radzieckiego. No nie tak sobie zmienić samochód na ładzie. Ale coś zupełnie innego jest jeszcze bardziej wszechobecne. Armenia słynie ze świetnych klasztorów. Teraz właśnie odwiedzamy pierwszy. Taki kamienny, super zachowany. O, nawet można wejść. Myślę, że to będzie uczta. Tutaj ta północna część Armenii ponoć ma najlepsze właśnie takie monastery, klasztory. I ten pierwszy, świetnie schowany tak w górach. I wchodzimy. W środku. Wow. Bosko. Surowy. Tutaj czuć, że jest to kraj, który jako pierwszy przyjął chrześcijaństwo. Jako swoją państwową religię. To były gołębie, które mnie tak przestraszyły. Myślałam, że to jakieś duchy święte. Żona To jest opiekana. zamówiła Art Salad, mąż zamówił Armenia Greens, To są warzywka, mięśnie króliczka. to są warzywka za 8 zł wszystkim. Nie widzę twoich uszu zajęcowych. Ale będziesz zdrowy. Słuchajcie, to jest najnowsza dieta armeńska mojego męża. Pokaż co jesz. Ale zostało jeszcze dużo.
No, szczęśliwe. Chyba w Armenii przyjdziemy na dietę cud. Groszek, Proszę bardzo. ale jestem eko. Za 8 zł tyle waży? Co? Warzywka w lokalnym chlebku. Jak się nazywa? Wyśmienicie. Lawasz. Czyli już wiemy, jak się je Armenia Greens. Wkłada się do chlebka. I wtedy jest cool. Lawasz. Armeński chleb. Cienki jak papier, elastyczny, ale potrafi przetrwać tygodniami. Kupujemy jedną ogromną płachtę. Ciepły, pachnie świeżością. W Armenii, podobnie jak w Polsce, chleb to coś podstawowego. Bez niego nie zaczyna się posiłku. Kosztuje tylko 155 dramów armeńskich. Jak mężu? Lawasz? No tego się samego nie je. Tu trzeba zrobić, musisz mi dać moje Armenian Greens, Armenian pickles, trochę mięska. Nasz lawasz, chyba kupiliśmy najmniejszą ilość lawasz w piekarni. Zapłaciliśmy 6 zł. Ale mąż mówi, że chce zieleniny do tego. Nie poznaje Tomasza. Tomasz po kilku dniach w Armenii. Jestem eko. Mięso jest niedobre. W Armenii zaskoczył nas sposób kupowania przypraw lub sypkich produktów spożywczych z ogromnych metalowych wiader. Co to jest? To jest ryż. To jest papryka. Jesteśmy w klasztorze Senachim. Znaczenie tego klasztoru znaczy starszy niż tamten. Powstał on w X wieku i rywalizował z pobliskim klasztorem. Klasztory ze sobą rywalizowały, który jest starszy, który tworzy więcej ksiąg. Było to skryptorium, czyli miejsce, gdzie mnisi pisali księgi złotem i naturalnymi barwnikami. Powstawały pierwsze manuskrypty. I rodziny bogatych kupców w tamtych czasach wysyłały swoich synów, żeby się uczyli. A tutaj się uczyli. To była taka akademia w X już wieku. Ja własnym sobie siedzę i mam nadzieję, że ta mądrość stuleci przeze mnie przechodzi. Jest tu magicznie. Z opisu myślimy, że to jest kaplica świętego Grzegorza, iluminatora. To jest ten, który ochrzcił Armenię. Aczkolwiek z drugiej strony tych Grzegorzy jest tutaj bardzo dużo. No może. Ale nie wiem, jest święty Grzegorzy. Jeśli to jest Grzegorz Iluminator z Kapadocji, to jest ten, który wychowany i urodzony w Kapadocji, przyjechał, został wrzucony na 15 lat do więzienia, a potem uzdrowił króla, który był poganem i tak Armenia stała się chrześcijańska jako pierwszy kraj na świecie. Trzeba się z duchem Grzegorza spotkać. I jak? Tutaj w tych lochach był więziony Grzegorz Iluminator. Jesteśmy w Kor Virap, czyli świętym miejscu dla Ormian. Za mną jest klasztor, który powstał w XVII wieku, ale tak prawdziwa historia tego miejsca zaczęła się w 290, kiedy to więziono świętego Grzegorza, który ochrzcił w 301 roku Armenię. Za mną jest święta góra Armenii, Ararat, 5100. To ona ma 2 wierzchołki, więc tak trochę wygląda jak 2 góry, ale to jest jedna góra z 2 wierzchołkami.
Starowulkan 5000 i 3800. Duży Arat, Mały Arat. I ta góra jest na terytorium Turcji, ale jest to symbol Armenii. Jak się wjeżdża do Armenii, to na przejściu wbijają pieczątkę właśnie dokładnie z tymi 2 wierzchołkami. Też znajduje się na banknotach w godle Armenii. Pora ruszyć w poszukiwaniu dzikich kawałków Armenii. Kierunek: wulkany. Armenia to jeden z najmniejszych krajów, przez jakie jechaliśmy, ale nigdy wcześniej nie mieliśmy tylu klasztorów po drodze. Jedzie przez Czerwony Kanion i nagle Norawank. XIII wiek. Wciśnięty pomiędzy pionowe ściany kanionu. Wygląda, jakby wyrósł z tej czerwonej skały. Był siedzibą biskupów, chowano tu książęta. I do dziś działający klasztor. Dla nas to jeden z najpiękniejszych klasztorów w całej Armenii. Czas zobaczyć dziką stronę tego kraju. Czas sprawdzić, czy Armenia to kraj na offroad. Nasz pierwszy cel: Armagan. Wulkan, na który można wjechać. 2829 metrów nad poziomem morza. Jak się wjeżdża na wulkan? Pod górkę, do stroma, jedziemy. Tu nie ma żadnych barierek, tylko prosta w górę. A w środku jest krater, proszę do niego nie wjeżdżać, z jeziorkiem. Dobrze. A co znaleźliśmy na czubku wulkanu? Oczywiście kolejny monastyr. Jak się wjeżdża? 2800. No faktycznie. Myśmy podjechali. Dość mocno są podjazdy na tym wulkanie, muszę powiedzieć. Z Armaganu widać przepięknie pasmo gór gegamskich, dziesiątki wygasłych wulkanów. Surowa, sucha kraina, bez drzew, bez dróg. A gdzieś tam jest Azdahak, najwyższy z nich. Jutro mają przyjść pierwsze wrześniowe burze. Nie decydujemy się jechać w jego kierunku w taką pogodę. Jedziemy na inny wulkan, Vajotsar. Po drodze mijamy kolejny monastyr, tym razem nad jeziorem Sevan. Jedno z najwyżej położonych dużych jezior świata, na 1900 metrów nad poziomem morza. Obok cmentarz, pełen haczkarów. Ręcznie rzeźbione kamienne krzyże sprzed setek lat. Niektóre mają nawet ponad 1000 lat. Jedziemy dalej w głąb Armenii. Pogoda, zgodnie z prognozą, zmienia się diametralnie. Nadciąga burza. Cieszymy się z naszej decyzji zmiany planów i nie pojechania w taką pogodę w kierunku najwyższego wulkanu Armenii. W nocy szalała burza, ale poranek wita nas lepszą pogodą. Ziemia jest mokra, ale widoki pasma gagamskiego prezentują się znakomicie. Obieramy kierunek na jeden z najmłodszych wulkanów w Armenii, Vajotsar, o wysokości 2581 metrów nad poziomem morza, o idealnie stożkowym kształcie. Nasz pierwszy hajk na wulkan w Armenii. Nazwa nie jest przypadkowa. Znaczy góra boleści lub góra smutku. Nie chodzi o to, że trudno się na ten wulkan wdrapać. Historia głosi, że w VII wieku ziemia pękała tu przez 40 dni. Mówi się, że zginęły tysiące ludzi.
całe osady przepadły. Trzęsienie było tak silne, że zmieniono nazwę doliny na Vajot Zor, Dolinę Żalu. Może jednak tam. Idziemy dalej. No chyba tutaj w końcu. Jest krater. Szliśmy na samą górę wulkanu. I robimy teraz rundkę honorową. Żona w super formie, tryska energią, walking stance. W drodze powrotnej spotykamy pasterzy. Jeżdżą terenową ładą po tych terenach. Da się? Oczywiście, że tak. Rozbijamy obóz pod wulkanem. Dzisiaj tam sobie weszliśmy na piechotkę, a teraz śpimy. Szykujemy się do wieczorka pod wulkanem. Wieczorna migracja bydła domowego. Kolacja ze składników kupionych w miejscowości Herher. Kolacja była skromna, ale za to Armenia zafundowała nam niesamowity spektakl. Zachód słońca pod wulkanem Smutku. W pełni wynagrodziło to nasze wysiłki i wspinaczki na jego czubek. Wschód nad wulkanem. Poranny zestaw. Kawka poranna.
woda na herbatkę i woda do mycia. Czeka czajniczek na herbatkę i mleko do upicia, jak będzie kawka. To okno otwierane jest super. Łatwy dostęp do rzeczy kuchennych i do wody. O, mięciutki. Kupiony w miejscowości Herher. Jest jeden sklep spożywczy, który przypominał raczej taki składzik niż sklep, ale odważyliśmy się wejść. Gruz jest taki cieńszy, Taki suszy jest. a ten to może na takie, może tak go kroić, wiesz? No, wszystko gotowe. Kawusia, woda. O, z widokiem na wulkan. Ja mam taki wulkan. Po śniadaniu opuszczamy wulkan Smutku. Jedziemy na południe Armenii na wyjątkową trasę 4x4 prowadzącą do góry Uhtasar, czyli góry wielbłąda. Zakupy przed trasą. No tutaj po prostu nowoczesny sklep. Nie tak jak wczoraj we wsi. Zielony mango. Kosztuje 2 złote. Wygląda w ten sposób. Przerażająco pyszny, z ogóreczkiem. Zobaczcie, to wygląda jak pleś. Tak. Bierzemy. Proszę pokazać odkrycie. Armeński chlebek z czymś, co myślałam, że jest spleśniałe. Nie ma nic lepszego. I zobaczcie, to czarne. Myślałam, że to pleśń. Okraśka. To jest taki kefirek z ogóreczkiem. Bożkie. Po I prostu słone chyba, nie? Tak jak słone. aja. Można pić po prostu. Tomika myślała, że te ogórki to jakaś To jest pleśń na pleśń górze. i że sprzedają... A to ogóreczki kefir są, z kupiliśmy, pleśnią. Z pleśnią. żeby wytestować. W domu zaczniemy robić takie rzeczy. Aha, to znaczy Tomek będzie robił. Mogę robić. Ogóreczek, bo to jest tak jak ayran w Turcji, jak w Turcji, tylko z dodają ogórkiem. ogóreczka z chlebkiem. Połączenie zadzyków greckich z ajranem. Nie trzeba obiadu robić. Tu się obiada lokalnymi specjałami. Obiadek jednak też był. Pyszny lokalny chlebek, lawaś w restauracji. Na razie sałatka i czekamy na kebaba. Tak? Na kebaba z beef. Czekamy na kebabka, na kebaba z wołowiny. I mamy pyszny kompocik. No fajnie, ten lawasz Jest jest dobry, inny bo niż ma taki chyba leciutki. powietrze. No, Widzisz, że ma super. tutaj takie bąbelki Dokładnie. powietrza. Teraz już Metalową. kebabki przyszły. Dość duże, jeśli mam być szczery. Taki jeden kebab to chyba na 2 osoby, ale Mogliśmy wziąć. damy radę. Cały obiad kosztował nas 45 zł. Zbliżamy się do wrót Szynniku. To symboliczne wejście do południowej Armenii. 2 monumentalne filary, na górze dzwony. W tej części Armenii dzwony były ostrzeżeniem, wyzwaniem do obrony. Region Szynniku od wieży był twierdzą Armenii, regionem oporu i niezależności. Ta brama mówi jedno. Dalej zaczyna się inna Armenia, południowe jej rubieże. Region, który przez wieki leży pomiędzy imperiami. A dziś od południa graniczy z Iranem, a od wschodu i zachodu z Azerbejdżanem. To wąski pas ziemi na styku granic. W takich miejscach historia nigdy nie była spokojna. A my jedziemy dalej, na górę Uhtasar, czyli górę wielbłąda. 3300 metrów nad poziomem morza, blisko granicy z Azerbejdżanem. I daleko od wszystkiego. Tutaj zaczyna się dla nas ta dziksza i niedostępna Armenia.
Przygotowania do offroadu. Lepiej płynne niż wcale. Do ile puszczamy? 1,8. Z przodu ustawimy na 1,5. Zobaczymy. Zobaczymy, może być niżej, ale... No, ale na pewno tam nie ma rzek lodowcowych. Czyli dzisiaj mamy offroadzik, ale bez przekraczania rzeczki. Mężu, cieszysz się? Bardzo. Czy wolisz przekraczać rzeczkę lodowcową? Mamy w tym specjalizację. Zdobyta odznaka. Ale ja myślę, że mam odznakę. To się nie utopili. Wjeżdżamy na tę górę, która nazywa się Wielbłąd i na niej są prehistoryczne około 2000 rysunków z epoki brązu. Taka galeria, otwarta galeria. Na starym wulkanie wokół jeziora. Jesteśmy mniej więcej na 2300, mamy wjechać na 3300, także jeszcze 1000 metrów w pionie i planujemy tam spać. A dzisiaj czeka nas jeszcze niesamowita rzecz, bo będzie krwawy księżyc, pełne zaćmienie księżyca. Także jesteśmy bardzo ciekawi wieczora i nocki. Jeszcze się coś paliło. Hello, and you have some fire? Немножко знаю, но не все. Нет. Мы с Польши. Да, мы с Польши. Все хорошо, окей. Bye. To było pierwsze z zaskakujących spotkań na tej trasie. Czerwony wóz strażacki na takim odludziu? Spostrzegamy wypalone płacie traw i rozumiemy, skąd ci strażacy tutaj. Mamy nadzieję, że nie pakujemy się w problemy jadąc dalej. Zaczynamy ostry podjazd. Silnik pracuje na 100% na tych podjazdach. Zostawiamy za sobą wypalone zbocza gór. Podjazd wydaje się nie mieć końca, ale przecież chcemy wjechać na 3300 nad poziomem morza. Słońce jest coraz niżej, a my chcemy zdążyć na zachód słońca na Przyłęczy. Czasu coraz mniej, a my jedziemy na intuicję. Przed nami coraz więcej rozjazdów. Mamy nadzieję, że wybieramy te właściwe. I nagle, nie wiadomo skąd, pojawiają się pasterze. Zapraszają nas na kolację do siebie. Nie wahamy się. Zachód zachodem, ale spotkania z ludźmi są cenniejsze. Na zdrowie. Ustalamy, kto pije fantę z procentami. 100%. Вкусный? У вас все? Давай, садись. Здесь? Ну, а вы? Ми сейчас А это что? Что? Это барашка. Маленький барашка. Proszka. Да? А, где? Это пока не так хорошо готово, но все равно как-то покушать все можно. А что это? Овца? Да, овца. Owca.
Вкусная. Наверное. О, ну один кусочек. Это для вас. Это O, O, co to jest? Spytaj się, co to jest. wątróbka. Wątróbka? Skąd wiesz, że wątróbka? Tak wygląda, nie? A spytaj się. Друзі, Na znakomstwo, na zdrowie. O, O, вкусный. dałeś radę? Dałeś radę. No, один кусочек. В Польше у нас копnięcie łosia. Это также 70%. когда я дома, у меня двоюродный брат тут. Okej, brat. Ten brat... Nie, brat wyjeżdżał. Да. Wątróbka okazała się sercem owcy, ale smakowała jak wątróbka. Po kolacji wjeżdżamy na przełęcz. Przed nami góra wielbłąda z 2 garbami. Z zachodu nici, ale za to doświadczyliśmy gościnności armeńskich pasterzy i skosztowaliśmy ich specjałów. Tak wygląda mąż po kopalu armeńskiego. Przepycha Toyotę. Ciężki. Rzeczywiście on żalał. Ale jest prosto. Czy Ariusz sior, że ty się nadajesz do puszczania drona? Po horyzont widać wygasłe wulkany. Odległe i dzikie góry Armenii są wymarzonym miejscem na doświadczenie krwawego księżyca. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tego zjawiska. Brak świateł miasta i wysokość powyżej 3000 metrów to idealne warunki. Zobaczcie sami nasze zdjęcia z tego wieczora. Jest 6 rano, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym oglądaliśmy Czerwony Księżyc. I teraz jest zupełnie inaczej. I tak o poranku niesamowite odbicia w jeziorze na 3300. Słoneczko świeci. Ale muszę powiedzieć, że przemarzliśmy straszliwie. Także 3300 dało nam nieźle w kość, bo było bardzo, bardzo zimno w nocy. A że to długo staliśmy na dworze, no to straciliśmy całe ciepełko. Także potem była próba założenia wszystkiego, co mieliśmy, grzania się, tak żeby jakoś tą noc przetrwać. Ale było warto. I robi się kawusia poranna. A tam woda na herbatkę. Nasi pasterze przyszli do nas z wizytą. Za tą górą jest już Azerbejdżan. Jak się potem dowiedzieliśmy, to ponoć nie należy robić zdjęć w tamtą stronę, a my spędziliśmy całą noc wypatrując i fotografując krwawy księżyc.
skały to tylko kamienie. Setki, tysiące rozrzuconych głazów. A w rzeczywistości to archiwum sprzed 1000 lat. Tutejsze petroglify mają od 4 do 7 tysięcy lat. Zanim powstał Rzym, zanim narodziły się imperia, imperia zdążyło upaść, a rysunki nadal tu są. Ludzie wspinali się na 3000 metrów nad poziomem morza i wykuli w kamieniu swój świat. Polowania, zwierzęta. Jakaś kozica chyba. Kozica. Tutaj jest żółw. Trzeba się przejść wokół tego jeziorka. Jest kilka tysięcy takich rysuneczków. Ale z 1000 rysunków jest tylko jeden rysunek kobiety. Przypadek? A może nie potrafimy już odczytać pewnych symboli? I tutaj jest ukryty skarb, to są rysunki prehistoryczne i w innych krajach były to pewnie muzeum i bilety, a tutaj prowadzi offroad, całkiem trudny offroad, na 3300. Mamy piękne jeziorko. Wczoraj jeszcze mieliśmy czerwony księżyc i jest to rzeczywiście bardzo fajne, nieturystyczne miejsce w Armenii. Więc ci, co lubią dzikie spoty i jeszcze na dodatek z takimi skarbami jak rysunki, to polecamy. Pojechaliśmy jeszcze bardziej na południe, około 130 km od granicy z Iranem. To jest Tatew, klasztor z IX wieku, zawieszony nad przepaścią. Tu działał jeden z największych średniowiecznych uniwersytetów w Armenii. Mnisi studiowali tu filozofię, matematykę, astronomię. To było centrum wiedzy w Armenii. Tatew stoi na krawędzi jednego z najgłębszych kanionów w Armenii. Przed nami jest kanion rzeki Kijworotan. Z 3 stron przepaść. Wysoko. Daleko od świata. Trudno o bardziej odosobnione miejsce na klasztor. Tatew był też twierdzą. Wąwóz Worotan był jego naturalną linią obrony. Ponownie wjeżdżamy w Góry Gegamskie.
drugie podejście do pojechania w okolice Azdahak, najwyższego wulkanu w Armenii. Z nami znajome już jezioro Sevan na 1900 metrów nad poziomem morza. Zdobywamy wysokość. Na horyzoncie widać coraz więcej stożków wulkanów. Nigdzie wcześniej żadne dzikie zwierzę przy nas nie ziewało. To jasny znak, kto jest gościem, a kto jest u siebie w tej dzikiej krainie. Padało. Niestety ma jeszcze więcej padać. Armenia jest jak granat. Z zewnątrz twarda, niedostępna. Ale jeśli pojedziesz wystarczająco daleko, odkrywasz coś jeszcze. Jej dziki, czerwony środek. Stworzony dla przygód 4x4. Poranek w Górach Gegamskich. W jednym z pasm niższego Kaukazu. Nie jest zwyczajny, ale urodzinowy. 100 lat niechaj żyje. Telefony i śpiewy od rodziny. Duża radość. Góry Gegamskie w prezencie urodzinowym zafundowały nam występy dzikich ptaków drapieżnych. Czuliśmy, jakby przyleciały do nas tego poranka i popisywały się dla nas swoimi umiejętnościami w przestworzach.
W górach Gegamskich pogoda zmienia się szybciej niż plany. Na czubkach wulkanów leży już śnieg. Spotykamy pasterzy. Oni wiedzą, kiedy kończy się sezon. Psy, domki. Lokalni pasterze już zjeżdżają z gór. Najwyższa pora, żebyśmy wracali. Chyba już koniec sezonu. Po 4 miesiącach podróży w kierunku Kaukazu zaczynamy powrót. Mamy prawie 5000 km do domu. To już czas. A wy? Która część Armenii kusi was bardziej? Monastyry? Czy dziki, czerwony środek? Podzielcie się z nami swoimi opiniami w komentarzach. Zapraszamy za 2 tygodnie na film Powrót do domu przez wschodnią Turcję.